Jak Karaiby, to oczywiście palmy leje. Witajcie! W tym odcinku pokażemy Playa Bachata Resort w Puerto Plata na Dominikanie. Zobaczcie, jak tam jest, zanim tam się wybierzecie. Zapraszamy do oglądania. Są dwa cruisery, nie jeden. Tak sobie tu wypoczywamy. Witamy na naszym kanale. Zapraszamy Was na kolejny odcinek. Hotel Playa Bachata. Hotel jest położony bezpośrednio przy plaży, na której rośnie pełno palm kokosowych. Piasek jest bardzo mięciutki, aczkolwiek przy wzburzonym morzu woda troszeczkę się mąci. Podczas naszego pobytu w grudniu prawie codziennie padał deszcz. Tym niemniej deszcz padał rano i wieczorem, a w ciągu dnia świeciło słońce, więc można było w pełni korzystać z plaży. Temperatura wody w oceanie miała 28 stopni, a na powietrzu było 28-30 stopni, także bardzo przyjemny klimat. Trzeba zwrócić uwagę na skały, które występują w morzu. Jest ich całkiem sporo i dlatego dobrze mieć jest buty jakieś kąpielowe, żeby uniknąć nastąpienia na jeżowca, ale są też miejsca, gdzie tych skał jest mniej i spokojnie można się kąpać i chodzić na boso. Tak sobie tu wypoczywamy. Taka chwila przerwy od zimy w grudniu, żeby pobyć w ciepłym klimacie. Na plaży też rosły takie piękne drzewa z dużymi liśćmi, mające owoce podobne do winogron, ale nie wiemy, jak te drzewa się nazywają. Jeżeli ktoś z Was wie, no to proszę o zostawienie jakiejś informacji w komentarzu. Całkiem sporo ich było i pięknie zwieszały się nad oceanem. Na hotelowej plaży nie brakowało leżaków, z tym, że już były raczej mocno wyeksploatowane, część połamana, także mogło to być lepiej, ale biorąc pod uwagę cenę hotelu z drugiej strony, to też nie ma co narzekać. No szkoda, że nie mamy Instagrama, bo to takie zdjęcie, że akurat na Instagram do wrzucenia. Hotel ma dwa baseny, z tym, że jeden jest w użytku, a drugi tam z drugiej strony części hotelowej był bardziej nieczynny, chociaż woda wydawała się czysta. Na basenie były prowadzone animacje, muzyka na żywo i w ogóle fajne atrakcje. Obok basenu były też bar oraz bar przekąskowy. Ponieważ w hotelu było dużo Polaków, no to animatorzy starali się dostosować muzykę do naszych potrzeb, także od czasu do czasu grali polskie przeboje disco polo, oprócz swojej muzyki karaibskiej. Taki widok po wyjściu z domku. Takie to bungalowy. Położone pięknie, nie ma co tam gadać. Jakby wyremontować, to krzywdy by nie było. Mimo że to już 12 grudnia i pora sucha, to jednak codziennie, praktycznie wieczorem i rano pada taki mocny tropikalny deszcz. Wczoraj był jedyny dzień, co nie padało. A dzisiaj prognoza była, że bezchmurne niebo, a proszę bardzo, pada. Oczywiście jest godzina 7 rano, o 8 wyjdzie słońce i będzie znowu ładny dzień, ale na razie leje. Dzisiaj nie jedziemy na żadną ucieczkę, mamy spędzić dzień w hotelu na plaży i trochę się relaksować. Całą noc padał deszcz, chwilę tak bardzo intensywnie, ale widać chmurki się rozchodzą i już nad nami trochę przymglone, ale błękitne niebo, także chyba będzie znowu ładny dzień.
palmy i las za płotem, strzyżone, pielęgnowane, ale tak wygląda jak dzika dżungla. O, ptaki latają jakieś. Kiedyś w restauracji nawet kolibra udało nam się zobaczyć. Taki dom. A ten dosyć niski standard. Ale tak. Ważne, że pogoda ładna i morze ciepłe. Na pozostałe 2 dni, co nam zostały, zapowiadają już pełne słońce, bo tak do tej pory codziennie to deszcz padał rano i wieczorem, a teraz ma już być słoneczko. No te pory roku się niestety przesuwają i się wszystko zmienia. Tam wejście do hotelu i recepcja, a tu baseny i taki bar przy plaży z różnymi lunchami, przekąskami na lunch. No i wiadomo, rozrywka jakaś tam jest, muzyka i zabawy. W hotelowej restauracji był szwedzki bufet z owocami, sokami, daniami z mięs i ryb, ale wybór nie był zbyt wielki, ale przez tydzień pobytu da się wytrzymać także spokojnie. W hotelowym lobby był sklep oraz ogólne takie pomieszczenie, gdzie można było skorzystać z Wi-Fi, aczkolwiek sygnał był dużo słabszy niż w sąsiednim hotelu Senator. Także jeżeli byście potrzebowali coś skorzystać z internetu, to lepiej podejść do hotelu Senator i tam. W hotelu były oferowane napoje alkoholowe i bezalkoholowe, ale takie jak to na All Inclusive. Tak wygląda pokój. Łóżko duże, klimatyzacja, wiatrak, telewizor, balkonik. Z krzesełkami z widokiem. Telewizor. O, w przedpokoju mini barek. Safe. No i lata historii i użytkowania tego hotelu przez różnych gości. No, żeby nie było, że narzekamy na hotel bezpodstawnie, że jest do remontu. Tam krótka migawka tylko. W hotelu były dostępne animacje. Animatorzy naprawdę się starali i starali się zapewnić rozrywkę zarówno w ciągu dnia przy basenie, czy na plaży. Vaya caminando. Vamos, vamos, seguir caminando. Chiqui man, que otro ramo. Chiqui. Otro. Animatorzy pracowali cały dzień. W ciągu dnia zapewniali rozrywki na basenach i na plaży, a wieczorem robili oprawy do występów grup artystycznych, a także zajmowali się dziećmi, dla których organizowali występy i przedstawienia. W hotelu można było spacerować po plaży, przejść się do sąsiedniego hotelu Senator, pójść na uliczkę Karaibską, gdzie były sklepy, pizzeria, lodziarnia.
widzę karniwala. Wielki jak nie wiadomo co. Wrażenie jakby się szło na statek. Idziemy dalej na górkę. Tam, bo tamten punkt widokowy. No i taki punkt widokowy na Cypelku. No. Tutaj są 2 cruisery, nie jeden. Ale najpierw idziemy na punkt widokowy. Zobaczymy co z niego widać. Tutaj jest widok z punktu widokowego na naszą plażę i hotel oraz okolicę. Jest godzina 17, jeden z cruiserów wypływa w ocean. Wygląda taki kolos wielki, ale jeszcze są większe cruisery od tego. Wojownik takim dużym płynął, największym na świecie. Pozdrawiamy podróże Wojownika. To była relacja z hotelu Playa Bachata, Puerto Plata. No, hotel jak niezbyt nam się podobał, standard szczególnie. Jeżeli ktoś ma inne wrażenia, to prosimy o pozostawienie komentarzy. A jeżeli podobne, to pewnie potwierdzi nasze spostrzeżenia. Aczkolwiek na Karaibach nigdy nie jest źle, nawet jak jest słabszy hotel czy słabsza pogoda, to i tak jest to bajkowe miejsce. Dzięki, cześć.